Witam Was. W tym odcinku nagramy Wam modyfikację baterii. Zwiększymy pojemność baterii do serii 5. Tutaj młody nasz specjalista, wychowanek tej placówki będzie przebijał całą zawartość tej baterii do tamtej. Zwiększymy pojemność, zmodyfikujemy troszeczkę kable i automatycznie podniesiemy tutaj może troszeczkę wydajności. Pobawimy się też również z suwakami bezpieczeństwa. Adrian za moment spuści klimatyzację, rozłączy ten system HV. Pokażę Wam, jak on tutaj sobie to robi. I powoli będziemy wymieniać całą baterię. No ta ma 34 Ah, tak? No, Tak, mówię, 34 Ah z 2020. Dobra, teoretycznie jak wejdziemy w katalog tamtego samochodu, nie jest możliwa w ogóle możliwość podniesienia pojemności tej baterii. Te baterie w ogóle nie powinny tam trafić. No ale my to zmodyfikujemy, zwiększymy mu pojemność baterii. To są dużo nowsze ogniwa. Który to rok? 2.1. Te 2.1. Dobra, a tamten samochód? 17? Dobra, to tam mamy 17 rok, tu mamy baterię z 2021, tylko że to jest w ogóle inny model. G21. To jest G21, tak? Więc troszeczkę instalacji, tamtego, tam coś podłubiemy. No wiecie, no, klawiatura, te sprawy. Ja Was troszeczkę z Adrianem tutaj zostawię. Adrian oczywiście tam będzie rozpinał, walczył, młotek przecinak. Tak, coś połamiemy, coś wyrwiemy. Może coś połamiemy. Dobra, to co, do dzieła. Na początku będziemy musieli trochę spuścić całą klimatyzację, bo przecież chłodzenie baterii jest za pomocą czynnika. Więc Adrian mamy teraz odciągnie tą serwisowe. całą klimatyzację i wtedy będziemy mogli rozłączyć ten cały system HV, odciągniemy to klimę, wsadzimy drugą baterię. What? To jest? Korek spadł. Dobra. Teraz sobie go zlokalizuję. Pierwsza akcja. Tak. Ja jadę na następnego klienta w takim razie, ty sobie tutaj siedź, nagrywajcie co chcecie. O, zobacz, kany na wierzchu, bez izolacji, był dziabnięty. W lampę, lekko Tylko w oko dostał. Dlaczego to nie wszystko jest po chcemy. niemiecku? Jest po polsku. Teraz będziemy podłączać jeden z przewodów do sprawdzenia, czy klima jest odpowiednio nabita. Czy jest to wejście jest dokładnie? tutaj z tyłu. Na razie on sprawdza, czy czynnik jest zgodny, bo nie można mieszać gazu. Czynnik chłodniczy mamy zgodny, czyli klikamy dalej kontynuuj. I teraz podłączamy kolejny przewód. Niskie i wysokie ciśnienie. Mamy to wejście w tej serii. Czy w każdej serii w sumie BMW? Wiesz co, to zależy od producenta, gdzie sobie to umiejscowi. Czasami robią tak, że w Oplach jakiś jest, że tam pod zderzakiem czy tam pod lampami. Ale wiesz, ja się klimą w starych samochodach nie zajmuję. No tak, tylko w tych nowych. No tak, no tutaj gdzie jest bateria chłodzona klimatyzacją. Dobra, Adi, słuchaj, mam pytanie do No. Ciebie. Przy naprawach generalnie tych samochodów, ta klimatyzacja jest jakoś bardzo istotna? Tak, niestety jest bardzo istotna, bo na przykładzie BMW klimatyzacja służy do chłodzenia tej baterii. Czyli, że jak na przykład ładujemy baterię ładowarką, no to tam się temperatura wytwarza i musi się w jakikolwiek sposób ona schłodzić niestety i tyle. No. W niektórych autach mamy klimatyzację, w niektórych mamy płyn chłodzący po prostu do podgrzewania i do chłodzenia tej baterii. Baterie się podgrzewają w elektrykach zazwyczaj po to, żeby przyjęły wyższy prąd niż na zimnej baterii. Tak? Na zimnej baterii nie naładujemy jej od razu 100 kWh, tylko zaczyna od 20 na przykład kW i rośnie powoli z każdą tam minutą, gdzie bateria podniesie swoją temperaturę po prostu. Dobra, klimatyzację mamy spuszczoną i już widzę, tak, odzysku mamy 582 gramy, czyli o wiele za mało, bo powinno wchodzi 750 gram, a zeszło 582 gramy, więc czyli jest za mało. No plus minus tam dajmy 600 zeszło, czyli 150 gram gdzieś po prostu się zużyło przez te lata, tak, po prostu. Teraz sobie drukuję to i wrzucam do auta tyle, ile zeszło, żeby mieć tam w razie co. Teraz możemy to sobie odłączyć już. No tutaj już nic nie będziemy robić przy tym. Następnym krokiem co będzie? Odłączanie akumulatorów 12V, mamy ich dwa.
ale obydwa mamy z tyłu. Nie tak jak w serii F, mamy pod maską jeszcze jeden. Odłączamy obydwa akumulatory, podnosimy auto do góry i rozbieramy wszystkie osłony, które są od spodu. Długo często taka praca trwa? Czy to jest... No te osłony to jest długi okres, żeby to wszystko zdemontować. No niestety tych osłon jest tam bardzo dużo. Śrubek, nakrętek i Bóg wie czego. Jeszcze trzeba wydech demontować, wał, trzeba nowe śruby kupić do wału, bo śruby są jednorazowe, tak jak producent przewiduje, robimy zgodnie ze sztuką, czyli wymieniamy wszystkie śruby, które są jednorazowego użytku na nowe. Tak, mamy taki raporcik z klimatyzacji. Ile było tego czynnika. Bezpiecznik mamy rozpięty, więc możemy spokojnie działać. Luzujemy sobie klemę jedną, jak i drugą, tylko tutaj chyba się nie dostanę tak łatwo. Zrzucamy. Jedna. Są minusowe, więc mogę dotykać. Tu Ja tak światełko samo. włączyło. Proszę bardzo. Nie ma napięcia teraz na samochodzie i tyle. No i teraz przechodzimy do góry auta. A na baterii dalej jest napięcie, prawda? Napięcie samo w sobie jest, ale nie otworzy żadnych styczników, dopóki nie będzie napięcia 12V. Bo przekaźniki chodzą na 12V. W baterii cały czas jest napięcie, ale jest ona niesprawna, więc nie zapuści tego napięcia, no bo tam jest odpływ woltowy na ogniwach baterii. Jest uszkodzona bateria. Dobra, zaczynamy. Ogólnie zaczynamy demontaż tak. Od wszystkich osłon, które są niezbędne do wyjęcia baterii. Baterię mamy w tym miejscu, czyli tak, demontujemy wydech, tu osłony wszystkie dookoła. Będziecie pewnie widzieć na przebitkach, co będziemy demontować i tyle. Tu jeszcze nie ma takiej tragedii. Najwięcej osłon, śrubek jest w BMW i4. I4, i X, tam jest milion śrub. To jak to w środku wygląda, to już widać jakieś wiązki idą. Tak. Tutaj idzie wszystko do klimatyzacji. I klimatyzację mamy właśnie w tym miejscu wpiętą. I co teraz? Zdejmuję kolejny wspornik. I nie musicie się martwić, kto to potem poskłada, kto będzie pamiętał, gdzie idą jakie śruby. Niestety wszystkie śruby już pamiętam na pamięć, gdzie są. Teraz czyszczę gwint po prostu od wydechu, tam temperatury są, syf się zbiera, żeby śruby nie uszkodzić. Dobra, już mamy luźną. I zaczynamy dalej z koksem. Teraz będziemy musieli zaraz sobie wziąć pomocnika do pomocy. Mariusz! Chodź, pomożesz, wystąpisz gościnnie w materiale, co? To trzeba wydech zrzucić. Dobra. No, puszczaj go w dół. O, dalej. No. Poczekaj, musisz nim zakręcić, wiesz, tak jakby dasz radę? Tak. No to o, idzie. Dobra, poszedł. No i teraz zaczynamy kolejny etap demontażu osłon. I tu demontujemy te osłony, bo niestety muszę wał wyciągnąć, no bo niestety bateria ma takie tutaj cięcie i wygląda to jak wygląda. Trzeba wszystko demontować. Trochę utrudnili życie, bo w serii S na przykład mamy baterię w bagażniku, tylko mamy ją o znacznie mniejszej pojemności. I teraz tak, mamy wał, który trzeba zdemontować. Tu mamy śrubę, która jest jednorazowego użytku, nakrętka. śruba jest? Tutaj nakrętka. I tutaj musimy mieć specjalny klucz do tego. Jednorazowego użytku, czyli możesz ją przekręcić tylko raz? Tak jest. Jak ją odkręcisz teraz, to co? To do śmieci. Jak odkręci. No tak BMW przewiduje i to jest klucz do wału napędowego. Rozmiaru 50. Dobra, nakrętkę mamy odkręconą. Już praktycznie. Teraz bierzemy naszego kolegę. Mariuszu! Co jest kierownik? Będziemy ściągać wał. Sobie tutaj pozwoliłem poluzować te nakrętki. Śrubki znaczy, no. Dawaj w dół, twoja strona. Proszę bardzo. I weź go tam od razu. Tam. Weź już. No i teraz sobie skręcimy poduszkę skrzyni. Tak, oczywiście na 3 śrubki. No i wystarczy, nic się nie stanie.
No i tutaj widzisz, już wszystko praktycznie mamy przygotowane do demontażu. Teraz zaraz zaczniemy tutaj o kostki mogę powypinać od razu za pamięci. Się czasem człowiek może zapomnieć i Zostawia to. tak, i pociągnie, wiesz, ktoś wiązkę, bo zapomni, bo robi na szybko, zapomni i wiesz, wiązka się pociągnie i będzie trzeba potem kable naprawiać, bo się, wiesz, rozciągną kable. To jest wysokie napięcie, tutaj już nie ma napięcia, Okej. więc tutaj już sobie To mogę... jest ten stycznik, tak? Tak, to masz też tutaj interlock tak zwany. Interlock właśnie. Tam Bartek pewnie na poprzednim filmie pokazywał, no to jest coś takiego. Przy każdym praktycznie elemencie to jest. Okej. To tutaj od tyłu jest nakrętka w tym plastikowym elemencie, która się... Zamówiliśmy nową tą, czy nie? Tak, już zamówione, już pokazywałem nawet, więc wiesz. Idź, nie wcinaj się w kadr. Idź, pracuj. Ja nie zarobiłem. Rok stało i trójka, już 4 misie podjechałem, 15 minut, jeździ. A nie tutaj, nie polecałbym nic wkładać, żadnych palcy. Teoretycznie nic się nie powinno stać, bo tutaj mamy stycznik, który zapina nam napięcie, a żeby je zapiąć, musimy mieć napięcie 12V. Więc i tak by się nic nie stało. W niektórych przypadkach czasami jest cały czas tutaj napięcie, jak są sklejone styczniki, tak zwane te przekaźniki w baterii. To czasami jest tak, że tu jest tutaj cały czas napięcie. No. Ja powiedziałem, że można, wiesz? Dobra, odkręcamy dziesiątki. Zna się trochę, chyba się zna, to. No co, pijemy jakąś kawę, czy nie? No czekam, aż ją zrobisz. Co? No. Ale tobie to już się w ogóle coś pomyliło w tym Nie, życiu, chyba, nie. że szef robił mu kawę, czuję chyba już hopla, coś mi się stało z głową. Ja czekam na tą kawę. Skrzydła ci tak tutaj do spania. Widzę tutaj te piórka. Tak. Ja ci dam piórka. Zaraz się możemy zamienić i będziesz ty demontował tą baterię. Tutaj potem trzeba uważać przy montażu, bo tutaj są podkładki, które mogą spaść i ktoś o nich zapomni. I teraz baterię mamy w pełni odkręconą. Wiesz, baterię lekko odsunąć, żeby ją w ogóle wyjąć, więc wiesz, musisz ją leciutko opuścić, na przykład 10 cm, odsunąć lekko wózek, przesunąć, żeby ją wyjąć w ogóle. No i tutaj są te bardzo ważne właśnie podkładki. No i ta ma 26 Ah. Tutaj widać, tu jest. Czy ona ma ile? 34, tak? Ona cały czas ma napięcie. To będziesz rozcinać ją diaksem, rozumiem, tak? No a jak? Normalnie. Sobie rozepniemy. Czyli ją teraz... Adrian tutaj robi w takich właśnie rękawiczkach, bo go zabezpiecza tutaj to, żeby go nie poraziło. Widzicie? No i teraz ta bateria w tym momencie, po wyjęciu tego, rozpięciu tego przewodu już ma o połowę mniej napięcia, co nie? $59V. No i co, ogólnie to samochód do nas przyjechał na lawecie. Nie miał ładowania, dlatego że bateria była uszkodzona, jest uszkodzona, ma odchył woltowy pomiędzy celami, czyli się różni woltowo. Bartek wspominał na tamtym materiale poprzednim, więc jak chcecie, to zapraszam, tam sobie obejrzycie. On robił diagnostykę i będzie wszystko widać, co tam Bartek nawyczyniał. Teraz zobaczcie, to sobie leży tak tutaj, nie, elegancko. I to docisnęło nam ten przewód. Ten przewód jest zmierzony, co oznacza, że to jest fada fabryczna, dlatego był odchył. Tutaj widać nawet na Podniesiemy sobie tutaj, Na obudowie. zobaczcie. Na obudowie ją tutaj docisnęło ją. I zobaczcie, że dopiero wyszło to po kilku latach, bo ten samochód jest z 17 roku, tak? No, 17, no. Teraz zobacz tutaj.
Nie wiem, czy widać w tym miejscu, już takie się trochę zrobiło, bo te wszystkie to są takie te bezpieczeństwa. Zobaczcie, tutaj się trochę jakby uwolniło, tu nam się trochę uwolniło i na tej mamy 2,8, a na przykład na pierwszej mamy 3, prawie 7, no nie? No więc tak, wszystko mamy zrobione, operacja się udała, mamy zrobione już 34 Ah z 26, zakładam obudowę, wkładam do samochodu i patrzymy, czy działa po prostu. Zostaw, Chciałem tylko pomóc. idź tam pracuj, nie wcinaj się w robotę, dziękuję bardzo. Przejdź. Zaczynamy ją wkładać, mamy poskręcane wszystko, więc lecimy. Teraz sobie opuścimy już baterię. Tam te śruby już sobie złapię od tej strony, ona by nie spadły, tak? I teraz zabezpieczonko i że system jest poprawnie wpięty. Dobra, możemy opuszczać auto, podłączyć diagnostykę, sprawdzić, czy wszystko działa. Jak będzie wszystko działać, to z powrotem odłączamy wszystko i składamy do kupy wszystko tak, jak to powinno być. Wystarczy. I pokażę wam, jak się wpina interlock. Zabezpieczenie od razu. Gdzie ono jest? My zakładamy i sprawdzamy, czy będzie wszystko działać. Coś tam użyło. Idziemy po buforówkę i patrzymy, czy działa. Robimy teraz diagnostykę, zobaczymy, jak to tu wygląda, czy wszystko się udało. Poszło. Jest! Zapiął styczniki, ma 14,6. Jest wszystko w porządku. To co? Jeszcze damy mu chwilę, niech chwilę się podładuje i zaraz odpinamy, bo nie ma klimy. I skręcamy do kupy. Grajza. I Udało się. Czyli teraz pojemność się zwiększyła. Mamy 3 błędy na samochodzie, brak klimy, brak podłączonej przepustnicy, jakaś tam pierdoła z żaluzji. Cały na samochodzie, brak klimatyzacji, uszkodzona żaluzja górna na chłodnicy i niewielki zasięg i tyle. Więc wyłączam wszystko, damy mu chwilę, niech się chwilę podładuje i generalnie zwiększyliśmy tak naprawdę pojemność tej baterii, zmodyfikowaliśmy mu całą baterię. Może nam się uda w następnym odcinku pokazać, jak możemy zmodyfikować tranzystory właśnie w tym falowniku. To będzie kolejny etap. Spróbujemy też pojechać na hamownię gdzieś i zrobimy test takiego chip tuningu hybrydy. Czyli zwiększymy mu baterię, wymienimy mu tranzystory, pobawimy się z suwakami bezpieczeństwa, może mu zwiększymy troszeczkę pompę płynu chłodzącego do falownika, zczipujemy mu silnik, zczipujemy mu skrzynię biegów, a później mam nadzieję, że koła nie odpadają, no nie? Ty jak, gdzie będziemy testować te samochody generalnie, żeby na prawo jazdy? Albo jest patent, bo nawet jeżeli zmodyfikujemy jeden taki samochód na maksa, no. to ktoś musi podłożyć prawo jazdy. Ja za kółko nie wsiadam w Polsce, więc podejrzewam, że wykorzystamy do tego dziewczyny. Mamy Olkę przecież, Olę, tak, zaproponujemy Oli. Ale Ola już ma punkty. Ola ma punkty, tak? No Zobaczymy. i zasięgu będzie miał samochód 52 km. No, dobra, wszystko- odłączamy ładowarkę, Jak odpinamy. wszystko dobrze pójdzie, tak?